Jeżeli masz taki sam problem jak ja, że Twoje drzwi zaczynają ocierać o podłogę, to zapraszam do krótkiego filmiku na ten temat. Cześć czołem, kluski tak jest, z rosołem, zgodnie z zawołaniem kanałowym, a dzisiaj będzie z drzwiami bezprzylgowymi. Tylko krótka informacja, bezprzylgowe to są drzwi, które po zamknięciu dają taki ładny wizualny efekt, po prostu jakby braku zawiasu. Oczywiście myślę, że każdy z Was to wie, ponieważ wybieraliście na etapie zakupu te drzwi, no ale z drugiej strony mogliście po prostu je gdzieś zastać. Tak czy inaczej, mamy sytuację w tej chwili, w której skrzydło nam po prostu lekko opadło, ociera podłogę. Wspominałem wcześniej w jednym z filmików na temat takich poduszek. One się bardzo przydają i można je też wykorzystać do podnoszenia na przykład skrzydła drzwiowego. Jest to jedno z rozwiązań. W takim przypadku wystarczyłoby tak naprawdę na ościeżnicy podkreślam, nie na skrzydle, odkręcić te dwie śruby kluczem imbusowym, oczywiście górnym i dolnym zawiasie i skorzystać z poduszki, którą podkładacie pod drzwi i pompujecie, oczywiście dopiero po poluźnieniu tych śrub. Jak to natomiast wymyślił producent? Muszę Wam powiedzieć, że ten filmik jest jakby takim drugim wcieleniem już filmu, który nakręcam na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że no słusznie zwróciliście mi uwagę, że tak naprawdę można to robić inaczej i producent zakłada, że poduszek nie macie. Dodam tylko jeszcze taki krótki komentarz, że generalnie ja polecam nie 2, a 3 okucia. Mam tak w innych drzwiach, to są drzwi łazienkowe i zasugerowano mi, że tak będzie dobrze, że nie ma problemu, dołożymy po 3 zawiasy do pozostałych, bo nie jest to standard. Ale jeżeli macie wybór, polecam 3 okucia. Wszystkie inne drzwi, które mam, no powiedzmy, że aż 3 ich jest, 3 skrzydła w żaden sposób nie ocierają podłogę, no bo są właśnie 3 okucia. Dobra, wracamy do samej regulacji, bo zaraz powiecie, że ale tyle gadania. Słuchajcie, tak jak wspomniałem na początku, koncentrujemy się na okuciu, które znajduje się na ościeżnicy. I teraz co trzeba zrobić? Pierwsza czynność, za pomocą klucza imbusowego, wiecie, niekoniecznie pomarańczowego, odkręcamy sobie górne śruby. To jest na ogół dosyć mocno dokręcone. Odkręcamy, ja już je troszkę poluźniłem, odkręcamy górne śruby, tak? A dlaczego mówię liczbą nogę? No bo robimy to i na górze, i na dole. Ja już to wstępnie zrobiłem, jeszcze się upewnijmy w tym momencie, co trzeba zrobić, tak. I co dalej robimy, żeby uzyskać efekt podniesionego skrzydła? Zobaczcie. Ja tutaj specjalnie taką kreseczkę narysowałem, żeby Wam pokazać, wiecie, żeby nie było, że to jest jakaś ściema internetowa, żeby Wam pokazać, jaki jest efekt kręcenia, uwaga, śrubą dolną. Tu będzie opór zdecydowanie większy. Podkręcamy, powiedzmy, że jakąś część obrotu. Słyszeliście ten dźwięk i takie nawet stuknięcie lekkie. Podkręcam lekko na górze. Nie chcę tutaj tworzyć, wiecie, jakiegoś klinu pomiędzy okuciami, więc zrobię to samo na dole. Tutaj był nawet lekko większy luz, bo ja to odkręciłem, więc minimalnie podciągam. I popatrzcie, co się dzieje. Jeszcze spektakularnego efektu nie ma. Było coś słychać i zobaczcie, co będzie dalej. Czyli wykonujemy znowuż jakąś część obrotu. Popatrzcie, widzicie to? Zaczyna nam się okucie przesuwać do góry, przemieszcza się. Przestrzeń nad, czyli ten zapas regulacji się zmniejsza, a zwiększa nam się prześwit na dole. To, co trzeba zrobić w momencie, kiedy wiecie, troszkę podciągamy na górze, na dole, w momencie, kiedy uzyskamy efekt, który nas satysfakcjonuje, dokręcamy śruby górne, żeby zabezpieczyć okucia przed ewentualną pracą. Zrobię to, że tak powiem, live, byście wy mieli pewność, że faktycznie ta praca miała sens. No i uwaga, próba generalna. Cisza? Cisza. Skrzydło nie ociera. Tak więc, reasumując, poluźnić należy górną śrubę regulacyjną. Korzystając z takiego mechanizmu, przypuszczam, że jakieś krzywki w środku, podciągamy sobie dolne śruby. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy 3 okucia, no to moim skromnym zdaniem, nie jestem jakimś super ekspertem, ale ja bym podciągał po prostu po kolei jakby każde z okuć po jakąś tam, powiedzmy, ćwierć obrotu, tak żeby to robić jednocześnie dla wszystkich i na koniec dokręcamy
śruby górne, stabilizacyjne. Jeżeli coś Wam się spodobało, kciuk w górę, zapraszam do subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wielu owocnych regulacji. Pamiętajcie, bądźcie bohaterami gdzie? We własnych domach. Cześć, trzymajcie się.